W poprzednim odcinku płynęliśmy w kierunku Monemvassy z ciągłym powątpiewaniem, czy uda nam się dotrzeć. Kilka nieudanych prób dotarcia do Monemvassy pozbawiło nas pewności siebie. A jednak udało się. I w tym odcinku zwiedzamy to niesamowite miejsce. W żeglowaniu to jest wspaniałe. Płyniemy i jest super. A potem cumujemy i też jest super. A w sobotę rano obudziło nas zamieszanie w porcie. Ludzie na kei, a w wodzie nurkowie. Okazało się, że jest akcja sprzątanie portu. Biorą w niej udział dorośli i dzieci. Czego to tam na dnie nie ma? Wiecie, czego nie ma? Żółwi nie ma. Podobno można je spotkać w porcie. Ale nie dzisiaj. Oni tutaj czyszczą jesienią ten basen portowy, no bo on jest bardzo zanieczyszczony. Tutaj mnóstwo śmieci nawiewa, no ale też widzieliśmy, jak opony wyjmują. No i mówi, że jest teraz, gdy kanał koryncki jest zamknięty, to mają dużo więcej jachtów tu przypływa, no bo muszą po prostu pływać naokoło Peloponezu. Więc Monemvassy jest zapełniona latem. No a teraz my jesteśmy sami. Wczoraj był jeszcze ktoś, a dzisiaj jesteśmy sami. She got herself a guy and he's good, no he's great. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kinda hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up and put them back together. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week and this just can't be how it's supposed to end up. 'Cause what if you should really be with me? I wonder what the hell you didn't see. But honestly I can't remember if I loved you, but it feels like I did when I think about you now. Poeta, który urodził się w Monemvassy, Yannis Ritsos, wielbił to miejsce i nazwał je statkiem z kamienia. Stąd z naszej kei rzeczywiście wygląda jak statek zawijający do portu. Monemvassy to miejsce z baśni. Wczoraj jedliśmy kolację w tej knajpce przy porcie. Entry only for vaccinated. Nie ma wyjątków. Kelnerem jest fajny gość, który sam żegluje i przyjaźni się z paroma polskimi skiperami, tak powiedział. I był w Polsce na meczach Legii i jeszcze czegoś, Wisły chyba. W 375 roku przed naszą erą, po potężnym trzęsieniu ziemi, ta wielka skała oderwała się od lądu, stając się wyspą. Była nią do VI wieku naszej ery, kiedy Bizantyjczycy połączyli ją z lądem groblą. Droga prowadzi do bramy tutaj. No dalej samochodem już nie pojedziesz. Tutaj jest takie miejsce, gdzie można sobie zawrócić.
No i tu wchodzisz do baśni, jaką jest Monemvasia. A od tej bramy, tak mówią, pochodzi nazwa miasta, chociaż niektórzy mówią, że pochodzi od grobli po prostu, bo jest jedno wejście, nazywa się jedno wejście, Monemvasia. Weszliśmy właśnie do kafejki w Monemvasii. Oczywiście pani przy wejściu sprawdziła nam dowody szczepień. Usiedliśmy sobie spokojnie, a za chwilę przychodzi pan policjant i sprawdza wszystkim tutaj, nie wszystkim, wybranym chyba tylko sprawdził. Sprawdza dowody, że jest szczepionym. Musieliśmy pokazać dowód osobisty i pokazać dowód szczepienia. Ale elektroniczny łyknął. Nie było problemu udało z się, elektronicznym. Elektroniczny dowód, przeszedł. Także nie ma żartów, bardzo, bardzo poważnie do tego podchodzą i właściwie wszędzie nas pytają o szczepienie. W restauracjach, kawiarniach to na pewno i w wielu sklepach też nam się zdarzyło, że mogliśmy wejść dopiero po okazaniu dowodu szczepienia. Tak jest. No, a ja chciałbym dodać, że kanał koryncki jest znowu zamknięty, w związku z tym Monemvasia widzi coraz więcej podróżnych i jachtów. No, czyli stare czasy wracają. Ciekawe jak długo. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world. Miasto dzieli się na górne i dolne. Górne, już bardzo nadgryzione zębem czasu, stoi na szczycie pionowej skały. Dolne miasto, przytulone do tejże skały, jest w lepszej kondycji. W kamiennych, klimatycznych domach znajdują się hotele, restauracje, ale stałych mieszkańców tu niewielu. W czasach świetności mieszkało tu ponad 50 000 ludzi. Miasto zaczęło się wyludniać, kiedy otwarto kanał koryncki i port stracił na znaczeniu. Do górnego miasta prowadzą kamienne, wijące się schody. Za każdym kolejnym zakrętem ukazuje się nowa perspektywa. Wejście na górę wymaga nieco wysiłku, ale warto. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us. Chodzę tutaj w prawo, w lewo, w górę, w dół i wciąż nie mogę się oprzeć wrażeniu, że jestem w baśni. Baśni? No to może to moja skłonność do romantyzowania. Ale faktem jest, że w baśniach zawsze są średniowieczne mury, wieże, kamienne domy. Tylko księżniczek nie. Chociaż nie, widziałam jedną panią na obcasach. Są i księżniczki. Jedynym dobrze zachowanym budynkiem na górze jest pochodzący z XIII wieku kościół Agia Sofia. Ufundował go cesarz Andronik II Paleolog. I jak na to pochodzenie przystało, kościół wygląda dostojnie,
a także jest w najwyższym punkcie skały. Tutaj na górze, na szczycie, przy kościele Hagia Sophia, świętej Sofii, Zośki, jest piękne drzewo oliwne, chyba stare, znaczy na pewno stare i jeszcze owocuje. Do dziś przetrwały tylko niektóre z XIV-wiecznych fresków. Kościół ma za sobą burzliwą historię. W czasach tureckich zamienił się w meczet. No więc ja się już dowiedziałam, Marcin zapytał pana, ile lat ma to drzewo i ono ma 600 lat. No, budzi respekt. Tak. Jakie niedobre. Kwaśne. Oliwki. Spróbował. Właśnie spróbowałem oliwkę z drzewa, ale jest super kwaśna i niedobra. A żeby wejść do kościoła Hagia Sophia, tu na szczycie, no to też trzeba było pokazać certyfikat szczepienia, także nie przejdzie bez certyfikatu. Nie da rady. Nic się nie zobaczy ani nie zje. Ogólnie Monemvasia jest bardzo zagadkowym miejscem. I nie tylko dla nas, ale najwyraźniej dla fachowców również, ponieważ ciągle trafiamy na opisy, a tutaj był anonimowy kościół. Znaczy był jakiś kościół, tylko tyle wiadomo, ale nie wiadomo pod czyim wezwaniem i nikt nie zna szczegółów na temat tego kościoła. Dzwonię po paliwo, bo mamy zbiornika troszkę więcej niż połowa, więc chcielibyśmy uzupełnić. Tutaj na murkach są ogłoszenia nawet. Hello? Yeah, good morning. I would like to get some fuel. I'm in the marina. There's only one yacht actually. The name is Rafaela. Okay, thank you. We'll be waiting. Okay, bye. No, zamawiałem paliwo, ale paliwa nie będzie, bo mówiliśmy się na godzinę 9. Dzwonię w 9:30 i może będzie o 10 pan z paliwem, więc ponieważ musimy płynąć, żeby zdążyć tam jeszcze przed zmrokiem, no to weźmiemy później. No, jeszcze mamy 3/4 baku, więc powinno być wszystko całkiem dobrze. No więc płyniemy dalej, ale o tym w kolejnym odcinku. Do zobaczenia za tydzień. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.